Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. FAS rozpoczął kontrolę sieci handlowych w związku z cenami jaj. Nowatek wstrzymuje produkcję w Arctic LNG-2 z powodu sankcji. Afera śmieciowa nadchodzi. Kolejne kraje zawieszają transakcje rosyjskimi kartami MIR. Zadłużenie Rosjan z tytułu mikrokredytów przekroczyło 250 miliardów rubli. Zapraszamy. Cześć, to my, Dzień dobry, Mateusz dzień dobry. Lech oraz Paweł Jeżowski. Dziś mamy środę, dziś po południu jest Marek Meissner. Jeżeli ktoś ma ochotę, to już gorąco zapraszamy. Będzie tańczył rumbę z Kubą i Koreą Północną. Marek. Zrozumiałem, że z Jakubem. Aha, nie będzie z Jakubem, będzie o Kubie. To jest taki kraj. No i będzie też na temat Arctic LNG-2. Dzisiaj mamy informacje, no i w sumie z Markiem sobie podyskutujemy na ten temat. A my zaczynamy, słuchajcie, od Mateusz. paska. Jeżeli chodzi o waluty, to jakichś zmian nie ma. Jeżeli chodzi o giełdę, jakichś zmian nie ma. Natomiast dobre informacje, jeżeli chodzi o ropę naftową. No i tu dobrze, żeby Amerykanie się obudzili, bo ta ropa przełamana na oporach, no i zmierza znowuż w okolice 90. Prawdopodobnie teraz będzie korekta, natomiast zobaczymy, jak silna będzie korekta, bo to też pokaże, czy zepchniemy się znowuż poniżej oporu, czyli 87,50, czy też właśnie będziemy powyżej. Wszystko wskazuje jednak, że będziemy na ten moment powyżej. Oczywiście tutaj zamieszanie na Morzu Czerwonym cały czas i to, co dzieje się w Izraelu, wpływa na ceny, no również wpływa na ceny to, co się dzieje w Rosji. I o tym sobie dzisiaj powiemy, bo mamy bardzo, myślę, dobry dzisiaj odcinek. Zaczynamy, słuchajcie, od bardzo ważnej informacji i bardzo ważnej zapowiedzi ze Stanów Zjednoczonych. Biały Dom jest gotów zrezygnować z obecnych utrudnień w eksporcie skroplonego gazu ziemnego w zamian za zgodę Kongresu na pomoc finansową dla Ukrainy, poinformowała agencja Reuters i tutaj powołuje się na wysokich rangą urzędników amerykańskich. Wydaje się, że to jest prawdziwa informacja, bo Mike Johnson powiedział, że taka decyzja ułatwi jego partii poparcie nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy i warto tutaj zauważyć, jeżeli ktoś by tutaj wątpił w jego szczerość, że sam Johnson został wybrany do Kongresu z Luizjany, no i oczywiście jest bezpośrednio zainteresowany tutaj, żeby te ograniczenia na eksport LNG zdjąć. No tutaj oczywiście nikt by mu nie wybaczył, jeżeli by tego nie dokonał. Czyli mamy stan, z którego jest wybrany Mike Johnson, który zajmuje się wydobyciem gazu. Biden mówi, ropy że i gazu. Z powodu środowiskowych przesłanek to my ten gaz zablokujemy. Mija kilka miesięcy, ludzie, którzy wybrali Mike'a Johnsona, są coraz bardziej wkurzeni i wtedy Biały Dom mówi, wiecie co, my możemy odblokować, jak Mike Johnson nam odblokuje i wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. Normalnie ten serial House of Cards był na takich zasadach, pięknie to rozegrali. Tak to wygląda tutaj, wiesz, no lobby to gazowo-naftowe w Stanach Zjednoczonych jest dosyć silne. Ja mówiłem, że to jest błąd Bidena, no ale jeżeli się z tego wycofa, no to pewnie gdzieś mu zostanie to częściowo wybaczone. Może to nie był błąd, może to była taktyka. Może to nie był, tak, może tak. Ponad 2 tygodnie temu przed atakiem na ratusz Krokus rząd USA poinformował rosyjskich urzędników, że sala koncertowa na obwodnicy Moskwy jest potencjalnym celem terrorystów. Ja czytałem dzisiaj rano, że Iran też informował Rosjan, że o potencjalnym zamachu, a Rosjanie mają pretensje do Amerykanów, że podali zbyt mało szczegółowe informacje dotyczące tego zamachu. Znaczy, no tu już mamy, wiesz, przedruk, że oni podali, że konkretnie ta hala ma zostać zaatakowana. Ale to jest jeszcze za mało szczegółów. No ale wiesz, to ośmiesza i jak gdyby te służby, no i daje też pożywkę różnego rodzaju konspiracyjnym teoriom, że jednak Rosjanie pozwolili na to, pomimo że wiedzieli.
No i oczywiście wtedy się pojawiają te znowuż poszlaki o tej fałszywej fladze i tak dalej, a jeżeli nie fałszywej, no to właśnie, że zrobili wszystko, żeby nie blokować, tak? Mamy też dużo takich informacji. Ja akurat w to wątpię, bo to jest Rosja i tutaj jestem w stanie sobie wyobrazić, że oni dostali informację, powiedzieli tak, dobrze, na synagogę, tych zamachowców na synagogę aresztowali, a ponieważ była podana data, że to mniej więcej w tym samym czasie, no to stwierdzili, Nie, że no dwa nie naraz, odbyło, nie, to nie. no, tak. Słuchajcie, a my przechodzimy do następnej informacji. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się wysłaniu wojsk lądowych na Ukrainę. Taki krok przybliżyłby bezpośredni konflikt z Rosją, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dobrze, na razie się sprzeciwiają, na razie jest mowa w ten sposób. Finlandia też powiedziała, że na razie nie rozważa tego. Polska też. Na razie też nie rozważa tego. Tak, wszyscy mówią, nie, na razie te wojska nie rozważamy. No nie wszyscy. Estonia mówi, że tak i Francja mówi, że też tak. Tak, ale cały czas jest, wiesz, mowa o tym i Rosjanie muszą chyba zacząć kalkulować, nie? No to będzie, nie będzie, bo to tak było też z czołgami, było też z samolotami. Pamiętasz? Początki zawsze były takie, że te kraje się wypowiadały, jedni mówili, że tak, później, że nie, a później coraz bardziej zmiękczanie. I w tym momencie mamy taki... Od hełmów do samolotów, ja wiem. Tak, że na razie pewien nie. progres. Stany Zjednoczone to już powiedziałeś, natomiast ONZ potępia atak dronów na Tatarstan. Sprzeciwiamy się wszelkim atakom na infrastrukturę cywilną. ONZ po raz kolejny nie wykorzystał okazji, aby siedzieć cicho. A Stany Zjednoczone też się wypowiedziały, ale na temat ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej już oficjalnie. Sekretarz stanu Blinken powiedział, że nie popierają ukraińskich uderzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej w związku z atakami Kijowa na rosyjskie rafinerie. To okej. Natomiast nie mają nic do gadania, bo to są drony ukraińskie. No tak. Nie do końca, ale tak. Minister spraw zagranicznych Francji po atakach Ukrainy na rosyjskie instalacje naftowe powiedział, że Kijów działa w ramach legalnej obrony. Tak, a więc mamy dobrego i złego policjanta, jak widzimy. No ciekawa rola Francji w tej całej układance, no bo chyba nikt się nie spodziewał jeszcze rok temu, że Francja będzie tutaj najbardziej jastrzębim krajem, przynajmniej jeżeli chodzi o wypowiedzi. I to będzie ten sam Macron, który siedział przy stole i zdjęcia mu robiono jak z tym telefonem, nie? Czeka. No, a więc zobaczcie, jak się to przez ten rok zmieniło. Nie sądzę, żeby taka zmiana odbyła się w Niemczech, ale nigdy nie wiadomo. Mamy informacje na temat, rosyjskie informacje na temat liczby rannych w ataku dronów w Tatarstanie. Tutaj jest informacja, że wzrosła ta liczba do 13. Wszyscy według Rosjan są studentami Politechniki w Alabudze. Wśród tych rannych są obywatele, słuchaj, Zimbabwe, Rwandy, Kongo, Kenii, Nigerii, Sudanu Południowego, Sri Lanki, Kirgistanu i Rosji. W sumie przedsiębiorstwa Tatarstanu zostały zaatakowane przez 4 drony, czyli te informacje, które podawaliśmy, okazały się prawdziwe. 2 z nich spadły na teren Alabugi, tej strefy ekonomicznej, a 2 kolejne miały zaatakować rafinerię Taneko w Niżne-Kamsku. No i tu też się wyjaśniło, jeden trafił w kolumnę, a drugi trafił w ogrodzenie, a więc Rosjanie nie kłamali, jeden trafił w ogrodzenie, tylko zapomnieli dodać, że jeszcze jeden też trafił. Aha, ale ta międzynarodowa siatka studentów Politechniki jest bardzo ciekawa, nie? No ja mam tutaj takie podejrzenie, że to są ci sami studenci, którzy okupowali jakiś czas temu polską granicę. Znaczy nie ci sami, ale podobny. I oni powiedzieli, tak, chcecie do Niemiec na wczasy, dobra, do pracy, jedziemy. Nie, to my was zawieziemy, tak, za darmo. No i tam do tego Tatarstanu wtedy.
No nie wiem, no ciekawa sytuacja, że takie międzynarodowe kombo. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę obniżającą wiek mobilizacji z 27 do 25 lat. Załęski podpisał ustawę znoszącą kategorię ograniczonej sprawności dla osób zobowiązanych do służby wojskowej, jak i również ustawę o utworzeniu elektronicznego biura poborowego, za pośrednictwem którego można wysłać wezwanie online na Ukrainie, czyli podobne działania z tym online wezwaniem jak u Rosjan. No. Mhm. Tak. Słuchajcie, mamy informację oficjalną i tu będziemy cytować, a więc nie utożsamiamy się z tą informacją, żebyście nie pisali. Służba prasowa Ministerstwa Obrony rosyjska poinformowała, że w ciągu ostatniego 1,5 tygodnia wzrosła liczba chętnych do służby w ramach kontraktu. Jak podaje agencja, od początku roku do obsługi kontraktowej weszło ponad 100 000 osób. Ministerstwo Obrony twierdzi, że najbardziej motywował zamiar służby w ramach kontraktu chęć pomszczenia ofiar zamachu w Krokusie. To w te 2 tygodnie te 100 000 strzeliło. Nie, od początku roku. Ale zamach nie był na początku roku. Tak, ale powiedzieli, że dużo, i podali od początku roku. Tak. Mhm. No bardzo fajnie, że tylu chętnych mają. To niesamowicie działa ich marketing. Aż mam chęć tam zadzwonić, jak oni to robią, bo my subów tyle nie potrafimy zorganizować, co oni podpisać kontraktów. Paweł, robimy coś źle. Chciałbyś, żeby ochotnicy z Rosji subowali nasz kanał? Po prostu jakieś zastosowali techniki, wiesz, żeby tak Drodzy widzowie, nie bądźcie tacy, dajcie suba, bo widzicie, łatwiej jest podpisać kontrakt z rosyjskim mobikiem niż namówić was do kliknięcia tego przycisku. Tak, i wspierajcie kanał. Jak będziecie wspierać kanał, to jest możliwość brania udziału w konkursach i wtedy też się ma dobre samopoczucie. My też mamy dobre samopoczucie. A dzisiaj pierwszym, no i Wacuś jest zadowolony. Dzisiaj pierwszym członem hasła jest Rosja. Okej. No to tutaj dałeś dzisiaj popis. Będę mógł sobie różne rzeczy wymyśleć. Tak, możesz wszystko. Dobra. Jeżeli nie wiecie, jak działa konkurs, to zapraszamy do regulaminu, który jest dołączony pod każdym wideo. My już chyba przechodzimy do dłuższych informacji. Wracamy do jaj, no bo dawno nic nie było u nas o tych jajach. FAS rozpoczął kontrolę sieci handlowych w związku z cenami jaj. Federalna Służba Antymonopolowa rozpoczęła kontrolę dużych sieci handlowych ze względu na ceny jaj. Kontrole obejmują Perek, Restock, Magnit, Dixie, Lenta. X5 grupa. To tak łatwiej. Cała grupa X5, Metro i Auchan. Usługa, czyli FAS, będzie oceniać działania firm pod kątem zawarcia porozumień antykonkurencyjnych. W przypadku wykrycia oznak naruszenia przepisów antymonopolowych FAS natychmiast podejmie działania zaradcze, podaje służba prasowa agencji. Kontrole przeprowadzone są w ramach analizy cen jaj kurzych w całym łańcuchu produkcyjnym. Wcześniej skontrolowano, słuchajcie, 13 000 producentów, po czym regulator wydał ostrzeżenia i nakaz konieczności obniżek cen, więc FAS idzie od dołu do góry, chociaż tu jest od producentów szedł. Chyba kury były bezpieczne. Kury są bezpieczne, ale mniej znoszą. Od początku roku spadek, jeżeli chodzi o znoszenie jaj, 2%. I też taki smaczek dodam, służba skarbowa, Federalna Służba Skarbowa rozpoczęła kontrolę w Auchan. Na ten moment zaległości, to co znaleziono, to skromnie 170 milionów rubli. Muszą zapłacić, natomiast też skromny jest zysk, który spadł, bo na koniec 2023 grupa Auchan w całej Rosji zarobiła tylko 460 milionów rubli, więc to tak charytatywnie tam pracują, wygląda.
Tak. Natomiast no, ciemne chmury przed Auchan, bo tutaj się mówi, że to będzie prawdopodobnie następna grupa, która zostanie znacjonalizowana, tudzież przejdzie na jurysdykcję rosyjską. No i tutaj... Ja tylko chciałem powiedzieć, że 14 subów brakuje do 35 000. Zróbcie to, proszę. Dobrze, dobrze. I jeszcze jedna rzecz z takich ciekawostek. 97% kontroli zawsze kończy się sukcesem w Rosji, tych podatkowych. Więc zastanawiam się, kto jest wśród tych szczęśliwców, tych 3%, gdzie służba podatkowa, rosyjska skarbówka nie znajduje żadnych uchybień i nie muszą płacić kar. Może nawzajem siebie kontrolują co jakiś czas. Tak, natomiast skuteczność 97 zacna. Tak. Okej, lecimy dalej. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do informacji, którą troszeczkę szerzej omówimy wieczorem, natomiast no teraz powiemy, co się wydarzyło. Nowatek zawiesił produkcję już oficjalnie w Arctic LNG 2 z powodu sankcji i braku tankowców. No, mówiliśmy, że coś takiego grozi, no i się wydaje. Tutaj powołujemy się na artykuł z Reutersa, który mówi, że głównym problemem, jakim borykał się Nowatek podczas produkcji, był niedobór tankowców do transportu skroplonego gazu ziemnego. W lutym informowano, że koncern nie może odebrać 3 gazowców z koreańskiej stoczni Hanwha Ocean, ponieważ ich odbiorcami są tankowce Sovcom Lotu, które zostały objęte sankcjami amerykańskimi. Dostawa 3 kolejnych tankowców oficjalnie opóźnia się z powodu braku siły roboczej, natomiast no, nieoficjalnie wiemy, że MOL, przy czym to nie jest MOL ten węgierski, tylko japoński, Mitsui, który jest również udziałowcem w tym projekcie, zamówił te tankowce, natomiast no, opóźnia i powołuje się, że Koreańczycy mają problemy z brakiem siły roboczej i nie może ich cały czas odebrać już od ponad pół roku. Tutaj mamy też informację, Koreańczycy mają problem z siłą roboczą, bo dla nas czołgi budują. Zostali może przekierowani. A to inne, co wiesz, ale to stocznia. 2 kwietnia ogłoszono, że produkcja gazu Arctic LNG 2 w styczniu i w lutym gwałtownie spadła w związku z opóźnieniami w dostawach LNG. W ubiegłym roku Nowatek zwiększył produkcję w przeddzień uruchomienia projektu, ale w styczniu bieżącego roku spadła ona do 250 milionów metrów sześciennych, a w lutym no niestety 83 miliony. No w sumie no nie dziwne, że spada, no bo no nie ma dalej co z tym gazem robić i albo trzeba go jakoś na kraj wysłać, co jest, no nie ma infrastruktury takiej, no lub po prostu spalić. Tudzież można też w atmosferę. Natomiast przypomnijmy, że Arctic LNG 2 to drugi duży projekt eksportowy Nowateku. 2 listopada 2023 został on objęty amerykańskimi sankcjami, co oznacza zakaz wszelkich operacji z użyciem właśnie Arctic LNG 2. W grudniu Nowatek ostrzegał klientów przed siłą wyższą związaną z dostawami z tego projektu. Następnie zagraniczni udziałowcy Arctic LNG 2, czyli francuski Total Energies, chiński CNPC i Sinopec, a także konsorcjum japońskie Mitsui odmówiły finansowania i realizacji kontraktów na odbiór LNG. Czyli to już mówiliśmy, ale żebyście zrozumieli, nie ma odbiorców, nie ma kontraktów długoterminowych, nikt nie chce kupić tego gazu, bo jest toksyczny, znaczy toksyczny finansowo, politycznie. Toksyczny. Tak. Politycznie nawet. I nie ma transportu tego gazu, bo nie ma gazowców. No i tutaj Rosjanie mają duży problem i o tym też będziemy mówić sobie po południu. Wiesz co, tak zacząłeś mi mówić, tego nie będzie i tak dalej, niczego nie będzie. Ty może Krzysztof Kononowicz był jasnowidzem, tylko wróżył Rosji. On nie tak wiem, mówi, może. Że niczego nie będzie. Ale wiesz co, słyszałem, że dużo śmieci będzie. Tak, a śmieci za to będzie więcej, więc możemy przejść do naszej tablicy. Słuchajcie, dawno tablicy nie było. Proszę bardzo, mamy dopisaną nową część w lewym górnym rogu, afera śmieciowa.
Myślę, że to się rozkręci. Pierwsze sygnały mamy od dłuższego czasu, a teraz krótka Chciałem zauważyć, informacja. że wieprzowa się opóźnia. Więc Tak. jeżeli rosyjskie świnie nas słuchają, świniec no to z tych apelujemy świń. do świń, żeby nie były, tak? I Tak. żeby tutaj coś zrobiły, no bo mamy to na tablicy, tak? Tak, a nie będziemy zmazywać, bo to jest elektroniczna tablica i się nie da. Afera śmieciowa nadchodzi. W pierwszym regionie moskiewskim rozpoczęła się afera śmieciowa z powodu odpływu migrantów zarobkowych. Władze miasta podały, że w stolicy Dagestanu, Machaczkale, stan sanitarny miasta pogorszył się znacznie po tym, jak miejska instytucja budżetowa MBU Machaczkała 1 straciła pracowników. W efekcie spółka zaprzestała usuwania stałych odpadów komunalnych oraz rozwożenia pojemników na śmieci. Burmistrz Machaczkały zapewnił, że przy aktywnej współpracy międzyresortowej podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Do sprzątania i wywozu śmieci, uwaga, trzymajcie się mocno, skierowano w szczególności pracowników administracji miasta i podległych mu instytucji. Dobrze słyszycie, urzędnicy teraz wożą śmieci. Według RIA Nowosti dotychczasowi pracownicy Miejskiej Instytucji Budżetowej Machaczkała 1 zostali zatrzymani przez policję w celu identyfikacji. To jednak spowodowało masowy eksodus innych migrantów zarobkowych z Dagestanu z powrotem do Azji Środkowej. Wcześniej w Machaczkale i Kaspijsku zatrzymano kilku migrantów pod zarzutem terroryzmu. Władze rosyjskie zaczęły zwracać większą uwagę na migrantów po ataku terrorystycznym na ratusz Krokus, w wyniku którego, i tu mamy informację, nie wiem czy podawaliśmy, zginęło według najnowszych informacji 144 osoby, a kolejnych 551 zostało rannych. I teraz tak, żeby dobrze pokazać skalę, to Machaczkała ma około 500 000 ludzi, więc nie jest to małe miasto. No i to jest pierwsza z tych dużych metropolii, która ma na tyle problem, że musiała wysłać urzędników. Więc nie pamiętam, żebym miał dokładać co tysięcy ten. Co, Gumisiek? Nie pamiętam. Coś ci tutaj jakieś wymuszenie. Tak, czuję. Tu jest jakieś wymuszenie albo zaniedbanie w zapamiętywaniu. Ale by się przydała, Wacusiowi byłoby weselej. Wiecie co, ja wam pokażę, bo wy nie widzicie. Takie coś tam jest na górze. Więc jest dokładany. Jest dokładana, tylko ona się nie Zielono mieści w kadrze. się robi. Tak. Dobrze, my sobie przejdziemy do następnej informacji, która jest związana wbrew pozorom z imigrantami, ponieważ kurczy się rosyjski mir kartowy. Kolejne kraje zawieszają transakcje rosyjskimi krajami. No i tutaj mamy informacje o 2 nowych krajach. 2 kwietnia operator krajowy, a nawet więcej, operator krajowy systemu płatniczego L-Card ogłosił, że kirgijskie banki przestaną pracować z kartami MIR od 5 kwietnia. Decyzja została podjęta w związku ze wzmocnieniem amerykańskiego reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Wydział Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA, przypomnijmy, nałożył sankcje na rosyjską firmę National Payment Card System, operatora kart płatniczych systemu płatności MIR. W obawie przed sankcjami wtórnymi operator kirgijskiego systemu L-Card ogłosił zaprzestanie pracy z kartami MIR. Od 5 kwietnia użytkownicy kart MIR nie będą mogli obsługiwać terminali POS i wypłacać gotówki z bankomatów, nie będą możliwe przelewy między kartami, a także płatności online, czyli nic nie będzie. W Armenii, przypomnijmy, karty MIR zostały wyłączone 30 marca 2024. Powodem były również amerykańskie sankcje. Wyjątkiem jest w tym momencie VTB Armenia i ogólnie VTB tam, gdzie ma jeszcze oddziały, to realizuje, natomiast tylko w obrębie banku można używać też kart, chociaż nie wiadomo jak długo, ponieważ decyzję o zakończeniu współpracy z rosyjskimi kartami tutaj podjął armeński narodowy operator kart bankowych ARKA.
na tutaj podstawie decyzji Banku Centralnego Republiki, a więc być może VTB też będzie musiał się do tego dostosować. Na razie się nie dostosowuje, natomiast jednak prawo armeńskie też ich dotyczy. Dodatkowo największy kazachski bank Hawit Bank przestał obsługiwać karty rosyjskiego systemu płatności MIR. W Kazachstanie w tym momencie działa VTB Kazachstan, które nadal akceptuje karty MIR, jednak wszystkie bankomaty wypłacają pieniądze tylko w tengę. Chyba dobrze to czytam, ich walutę. W 2024 roku tylko bank VRB akceptuje karty MIR w Wietnamie z kolei. Bitv Bank, który wcześniej akceptował karty, właśnie zawiesił od kwietnia ich obsługę. Kartami MIR w tym momencie można posługiwać się bez problemu w Rosji i Białorusi oraz z pewnymi ograniczeniami. W Tadżykistanie, w Wenezueli, w Kubie, w Mongolii, w Egipcie, chociaż tutaj mamy chyba kwotowe ograniczenia i tylko kilka banków, ale za to w Abchazji, w południowej Osetii i częściowo w Iranie. Sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że wiele krajów stoi w obliczu bezprecedensowej presji ze Stanów Zjednoczonych. No i dobrze. Ciekawe właśnie jak z tymi migrantami i tą obsługą kart, wiesz, bo to też jest kolejne utrudnienie. To niby jest drobnostka, ale dla takiego przeciętnego człowieka, to są uciążliwe drobnostki. No wiesz, wcześniej miałeś... Tu ci kartę zabiorą, tu cię powołają, tu ci dron wleci w okno, Nie, wcześniej wiesz, miałeś powiedzmy tą kartę rosyjską, mogłeś sobie w Kirgistanie pojechać i wypłacić po prostu pieniądze, wymienić na lokalną walutę i tak dalej, i tak dalej. A teraz musisz jakoś te pieniądze, zobacz, nawet przelać, tak, pomiędzy Kirgistanem a Rosją, tak. Chyba, że walizce będziesz woził, to też jest to wiesz, ale to wtedy na granicy będą oczekiwać komisje walizkowe, które konfiskują. Pan otworzy, walizkę, i tam wiesz, jedna ładna trzecia walizka, czy połowa, tak. Zapraszamy ponownie. Tak. Pan może odebrać walizkę, tak, nie? Już jest po kontroli. Tak, nieciekawie, znaczy A ciekawie. pamiętajmy właśnie, teraz sobie żartujemy, natomiast wszystkie analizy i wszystkie raporty mówią, że jeżeli chodzi o migrantów, to jest ta część ludności zamieszkującej Rosję, która jest najbardziej narażona na korupcję, to znaczy oni są dawcami, ofiarami tej korupcji, bo prawie wszyscy od nich żądają różnego rodzaju opłat. Tak. Coraz ciężej mają. Wiesz co, mówi się, że mogą sobie zmienić kraj i jechać do jakiegoś innego, natomiast to też często nie jest takie proste. To dla tych ludzi też będzie ta tragedia taka. W wielu domach naprawdę będzie straszna bieda przez to, co robią Rosjanie, bo wiesz, w takim Kirgistanie, który nie należy do bogatych krajów, tak, czy Tadżykistan, będziesz musiał rozważyć, czy jechać jednak i wracać do tej Rosji na jakiś tam kontrakt, który realizowałeś, czy też sobie ze względów bezpieczeństwa dać spokój. To trudne wybory i decyzje. A propos trudnych wyborów, przejdźmy do Rosjan i ich zadłużenia. Mamy znowu informacje odnośnie mikrokredytów, czyli tych takich rosyjskich parabanków i innych organizacji, które udzielają takich mikropożyczek. Wraz z tą całą operacją i tą sytuacją finansową, wzrósł popyt na mikrokredyty w parabankach. Portfel mikrokredytów dla ludności w 2023 roku wzrósł o 1/4. Słuchajcie, w jeden rok takie wzrosty do 362 miliardów rubli i tu jest bardzo ważne, że to jest tylko dług bez odsetek. Tak podał bank centralny, a te są udzielane na kilkaset procent rocznie. Od 1 lipca ustawa ograniczyła całkowity koszt kredytu konsumenckiego, takich właśnie mikrokredytów, do 292% w skali roku. Po tym nastąpiło udzielenie około 70% mikropożyczek na okres od 6 miesięcy, po tym nastąpiło około
70% mikropożyczek na okres 6 miesięcy przy średnim oprocentowaniu 278-286% w skali roku. Tylko nieco ponad 10% takich mikrokredytów zostało udzielonych na tylko 149% rocznie, więc te mikropożyczki są naprawdę oprocentowane strasznie. Z reguły do organizacji mikrofinansowych zwracają się osoby, których banki odrzuciły możliwości udzielania konwencjonalnych pożyczek. Zadłużenie społeczne rośnie. Ponad 10 milionów ludzi spłaca 2 lub więcej pożyczek i mikropożyczek, powiedział Michał Mamuta, szef Służby Ochrony Praw Konsumentów w Banku Centralnym, dodając jako przykład ekstremalny przypadek znany, gdzie jedna osoba miała 27 pożyczek. Bank Centralny stara się temu przeciwdziałać, o czym dobrze wiecie, ograniczając bankom i organizacjom mikrofinansowym możliwości udzielania kredytów osobom o wysokim zadłużeniu. Ale jak dotąd nie udało się zatrzymać boomu kredytowego, o czym zrobiliśmy nawet duży materiał w zeszłym tygodniu, do którego odsyłamy, komentarz dnia. Niemniej jednak Bank Centralny uważa, że podjęte przez niego środki mające na celu ochłodzenie rynku przynoszą skutek. Zauważa, że poprawiła się jakość portfeli. W ciągu roku nieznacznie spadł udział długów przeterminowanych do 90 dni z 10 do 9% całego portfela, powyżej 90 dni z 35 do 33%. Szalenie drogie mikropożyczki stanowią około 1% długów Rosjan. Łącznie według stanu na 1 stycznia kredyty i pożyczki gospodarstw domowych według Banku Centralnego wyniosły 38,5 biliona rubli. No i okej, Paweł, co myślisz o tym, żeby podawać ten portfel jako portfel bez oprocentowania, bo ja szczerze mówiąc się nie znam. Tam bardzo dynamicznie będzie rósł ten procent zadłużenia w całym społeczeństwie z tego tytułu, nie? Jeżeli jest 1%, a tam jest oprocentowane na 200-300% prawie, to z każdym rokiem to się będzie mocno pogłębiać w tym momencie. A wiesz co, to i tak i nie, no pamiętaj, że to są krótkie jednak podwyżki. Krótkie kredyty. Kredyty, natomiast tu co widzimy, pogłębia się ten element, że są zaciągane kolejne. Czyli wiesz, nie jesteś w stanie, wpadasz w tą spiralę. Tak? Że tu Zaciągasz niby masz nieprzeterminowany, miesięcy, bo spłaciłeś, ale spłaciłeś go kolejną mikropożyczką. Tak. I właśnie tutaj ta liczba, szczególnie osób, które mają powyżej 5 rośnie, co już jak gdyby sugeruje, że oni już z tego nie wyjdą. No i albo właśnie bankructwa, ogłoszenie, ale na to też trzeba mieć pieniądze, czyli wziąć następną mikropożyczkę, żeby ogłosić bankructwo, albo no tutaj pomoc ze strony państwa, na którą na razie się nic nie wskazuje, bo w sumie wybory są wygrane, nie ma takiej potrzeby. A zawsze takie osoby też mogą być ochotnikami, tak, właśnie. No tak. No i mamy to. Chyba że masz jeszcze jakiś temat z rękawa. Nie mam dzisiaj tematów z rękawa. Tematy z rękawa będą o godzinie 17 z Markiem Meissnerem. Zapraszamy serdecznie i ja ze swojej strony dziękuję i czekamy na drugą część hasła. Tak jest. I chciałbym być kreatywny, natomiast jakoś nie potrafię. Rosja czerwono-biało-niebieska. Niebiesko-biało-czerwono. No. Czekaj, bo co teraz... Nie, dobra. Czekajcie. Już tam wszyscy... Nie, Rosja czerwona, żeby było prościej. Dobrze. Tak. To drugi człon, tak? Tak. Trudny, nie wyszło trudny mi ten dzisiaj. konkurs. Wiecie o co chodzi, całe hasło podałem. No to jeszcze raz powtórzę. Rosja dziękujemy. czerwona. Do widzenia. Miłego dnia, trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się.
Cześć.